Uwielbiam groszek i mam go tyle odmian, ale jakbym go chciała bezpośrednio posiać do gruntu, to ani jeden by nie wyrósł, bo wszystkie by były zjedzone przez myszy, nornice, szczury, kto to wie. Dlatego muszę chronić moje małe roślinki, siewki przed zjedzeniem, po prostu robiąc rozsadę w multidoniczkach i te mają średnicę 4,5 cm. Zobaczcie, jak to robię. W groszku jest tak, że nigdy nie za wiele i dlatego, żeby zwiększyć plon i żeby zwiększyć efektywność moich upraw groszkowych na małej powierzchni, którą muszę chronić potem przed ptakami, będę robiła siew grupowy albo siew gniazdowy według metody Charlesa Dowdinga. Groszek to nie tylko groszek cukrowy. Mamy wiele odmian groszku. Na przykład takim podstawowym groszkiem jest tak zwany groszek angielski, ale on jest tak zwany w Stanach Zjednoczonych i tutaj mam przedstawiciela tego rodzaju groszku, nazywa się Hearst Green Shaft i to jest groszek taki ogrodowy, który ma stronki, które nie są jadalne i trzeba go wyłuskać. I z tego rodzaju odmian jest wiele. Możemy mieć odmianę niską, na przykład do 60 cm, możemy mieć odmianę średnią, tak jak ten, do 90 cm, albo odmianę bardzo wysoką, jak na przykład alderman, który dorasta do 2 metrów. Czyli jeżeli chcemy zmaksymalizować naszą ilość strączków i naszego groszku, to możemy sobie wybrać te odmiany wysokie, które nam dadzą większy plon. Następną odmianą, którą Polacy pewnie najlepiej znają, jest odmiana groszku cukrowego, czyli jak na przykład ten Hetman, które się je w całości. Ale ta grupa dzieli się znowu na dwie grupy. Mamy groszek, który uprawiamy na takie kuliste groszki i czekamy, aż te stronki dojrzeją i wtedy w całości zjadamy. Albo mamy taki groszek, który się nazywa z języka francuskiego manche-tout. I to jest taki groszek, na przykład ten Oregon Sugar Pot, który zbieramy niedojrzały jako takie płaskie, zielone strączki i wtedy dodajemy go do potraw, na przykład stir fries, albo z ryżem, albo jakiegoś curry. I te dwa rodzaje groszku, ten ogrodowy i te groszki cukrowe, pochodzą z różnych miejsc. Na przykład ten ogrodowy pochodzi z rejonu Morza Śródziemnego, a ten z płaskim, jadalnym stronkiem, tak zwany manche-tout, pochodzi z Azji, a przede wszystkim z Chin. A Amerykanie się śmieją, bo nie umieją wymówić słowa manche-tout, które pochodzi z francuskiego i oni mówią man get out, czyli człowieku wyjdź. A manche-tout z francuskiego po prostu znaczy jedz wszystko. I tu po prostu jemy wszystko, zbieramy niedojrzałe stronki, one są takie szersze i po prostu zjadamy na surowo albo po przetworzeniu. Mamy także groszki kolorowe, na przykład żółte albo fioletowe. Ja mam dwa rodzaje groszku żółtego. Jeden się nazywa Golden Sweet, czyli słodki złoty, a ten się nazywa Opal Creek. I one obydwa są wysokie i są żółte, a ten Golden Sweet także należy do tej odmiany manche-tout, czyli zbiera się płaskie stronki, ale można zbierać też bardziej dojrzałe, jak wolimy. Mamy także groszki wczesne, średnio wczesne, późne. Najlepiej groszek zacząć teraz, pod koniec lutego i zakończyć siewy w kwietniu, bo groszek choruje na mączniaka, jeżeli się robi gorąco. Potem mamy szkodniki i po prostu on tak nie lubi upałów. Ta odmiana francuska, Douce Provence, tą odmianę przynajmniej w Anglii możemy zacząć jesienią albo nawet zimą i ona wytrzymuje mrozy. Tutaj mamy powiedziane, żeby ją siać w październiku, listopadzie albo od stycznia do marca. Mamy także specjalne groszki na pędy groszku, tak jak na przykład ta odmiana, Anubis. Groszek cukrowy, tak jak na przykład ten Ambrosia, został stworzony mieszając groszek ogrodowy i ten groszek manche-tout. Czyli jest to jakby mieszaniec
którego strąki używamy jako dojrzałe strąki, nie te cienkie, płaskie, ale jemy wszystko. Cały strączek, wszystko z nasionami. Groszek także różni się długością strąków i ilością nasion. Na przykład ten groszek cukrowy Hetman ma strączki takie krótkie i raczej takie wąskie, a na przykład Alderman ma do 11 nasion w strąku i te strąki są takie długie i takie grube. No i te nasiona groszku są większe. Także wybierzcie sobie takie odmiany, jakie lubicie. Ja zawsze lubię sobie uprawiać trochę cukrowego, trochę łuskowego, przeważnie średniej albo wysokie, bo chcę zmaksymalizować plon. I po prostu w Anglii mamy tyle odmian, ile dusza zapragnie. Mamy także odmiany przeznaczone do siewu latem, tak jak na przykład odmiana Sabrina, gdzieś tutaj mam, która podobno jest stworzona, żeby wytrzymywać wyższe temperatury i jest odporna na mączniaka. I mamy także groszek albo groch, który uprawiamy na suche ziarno, na przykład na zupę grochową. To jest specjalna odmiana. A tutaj w Anglii oni mają tak zwany marrow fat peas, czyli taki groszek, który oni gotują i robią tak jak na przykład tłuczone ziemniaki, po prostu go tak, wiecie, miażdżą i podają jako przystawka do na przykład ryby z frytkami. To są specjalne odmiany i nie są to raczej te odmiany cukrowe, tylko takie odmiany z większą ilością skrobi. A teraz pokażę Wam, jak sieję, żeby zwiększyć jak najbardziej plon. No i ja najbardziej lubię odmianę Hearst Green Shaft, bo jest przepyszna i zawsze staram się zachować swoje nasionka. I będziemy siać po 3 nasionka w jednej komórce o średnicy 4,5 cm. One muszą być trochę większe, ale nie muszą być ogromne. Ja po prostu sieję sobie po 3. I to jest moja pierwsza paleta i potem za jakiś tydzień albo 1,5–2 tygodnie wysieję sobie następną, czyli owocowanie albo plony będą rozłożone w czasie i będę miała czas po prostu te strąki wyłuskać, nie będzie wszystko naraz. Bo jak groszek zaczyna plonować, to po prostu mamy zatrzęsienie groszku i potem szybko się robi, wiecie, przejrzały i twardy, więc musimy go zbierać wtedy, jak jest taki soczysty, słodki, a jak nie mamy czasu, to wystarczy kilka dni i już jest za późno. Także najlepiej sobie rozłożyć siewy w czasie. Ja także wysieję sobie Alderman w drugiej palecie, bo po prostu ten groszek jest niesamowity. Taką rozsadę będziemy trzymać w tej palecie przez tylko 3 tygodnie i czekamy, aż te groszki urosną nie więcej niż do 5 cm, co jest trudne, musimy złapać ten moment i wtedy je sadzimy już na miejsce stałe. Ja będę sadzić na działce i wtedy wykopujemy sobie dołek i sadzimy jedną taką komórkę, którą wypychamy sobie palcem od spodu. Pod powierzchnią gleby, tak jakby wykopujemy dołek i sadzimy głęboko 3 cm pod powierzchnią gleby. I wtedy te nasze sadzonki nam się fajnie zakorzenią, będą fajnie tak zakotwiczone w glebie, nie będą się od wiatru ruszać i będą lepiej rosnąć. Powiedzcie mi, jakie są Wasze ulubione odmiany, jeżeli w Polsce macie wybór poza groszkiem 6-tygodniowym, jakie są najlepsze odmiany, to jak pojadę do Polski, to sobie zakupię, bo po prostu uwielbiam groszek. I ten groszek będę trzymać w domu, w kuchni obok lodówki, w miejscu ciepłym, przez kilka dosłownie dni, do momentu jak zobaczę pierwsze wschodzące kiełki i wtedy wystawię go do inspektu, bo po prostu ani nie mam miejsca i na pewno jest dla niego tutaj za ciepło w domu. Tak samo jest z cebulą. Jeśli chcemy mieć cebulę, która się nie pokłada, musimy je wystawić do chłodu. Tak samo jest z porami. Tak samo jest z innymi warzywami. Po prostu trzymamy w domu pomidory i papryki i roślinki ciepłolubne
Wszystko inne musimy trzymać w temperaturze dodatniej, ale kilka tylko stopni dodatniej na zewnątrz, w szklarni, w inspekcie, pod folią, bo po prostu lepiej rosną. Tu Wam właśnie pokażę, co miałam na myśli. Tu widzicie rzodkiewki, które siałam w jednym z poprzednich filmików, po 3 w jednej komórce i czekałam z nimi w domu, aż tylko się pokażą pierwsze kiełki i wystawiłam je tutaj do inspektu. Tak samo z cebulami tymi wiosennymi w ulitkach sobie tutaj stoją i się nie wyciągają po prostu. Tak samo jest ze szpinakiem, widzicie. Sobie tutaj stoi i się nie wyciąga. Tak samo tutaj z kapustą. To jest kapusta kabis. Nie wyciąga się, jest króciutka, jest ciemnozielona i taka właśnie rozsada jest najlepsza.